Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enewie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie zakupuj korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie ma żadnego, kupuj na Enewie. Dokładnie tak, nie mylisz się. Kaiser patrzy na ciebie. Patrzy głęboko w twoje oczy i pyta się, czy subujesz Zająca na wszystkich kanałach? Czy oglądasz materiały do końca? A najważniejsze, czy pozostawiasz po sobie komentarze i łapki w górze? No zobacz mu w oczy i powiedz, że z ręką na sercu, że spełniasz wszystkie te warunki. A poza tym to Shalom Aveja. Witam serdecznie. Zającuch z tej strony. Drugi odcinek naszej kampanii w napoleońskim modzie The Great War. I na początek dzisiejszego odcinka przechodzimy od razu do rzeki. Do rzeki. Do rzeczy. Patrzę, że można robić jak wybadamy ciche filmy, bo umiesz, to będziemy mogli teatr odmachnąć, ale nas bardziej interesują Fabryki, tak jest, proletariusze do roboty. i moglibyśmy zrobić jadłodalnię, żeby podbić zadowolenie. Co prawda to podnosi koszty administracyjne, ta? Nawet ciekawa mechanika, że dajemy zupkę, ale ktoś musi za to płacić. Ale nie, Wolimy 150 dochodu, inwestujemy. Szkoda, że mamy dwie duże osady, Pragę i Wiedeń, tak umiejscowioną, bo jedną osadę fajnie byłoby zrobić pod rekrutację, z tego co widzę, pod budynki tutaj w mieście oraz te okoliczne, a drugą pod dochód mocno, ale no Wiedeń przydałoby się robić pod Szekle, no bo stolica i tutaj dużo będziemy raczej ciągnąć, a Praga pod rekrutację jest strasznie daleko, zanim te jednostki by rotowały, to by dużo czasu minęło, także no jest jak jest, ale nie przejmujmy się, dzisiaj czeka nas prawdopodobnie wielka bitwa naszych czasów. My mamy jeszcze szekielki, moglibyśmy w coś zainwestować, na przykład tutaj w te farmy to trochę niebezpiecznie, może te bardziej, bo jest tam większa szansa, że nas sobie podejdą i splądrują. To będzie duży problem, żeby utrzymać zadowolenie populacji, już widzę. Pewnie im dalej więcej budynków, technologii, tym bardziej rozsierdzeni będą, zmęczeni wojną. Jeszcze jakby była jakaś mechanika War Exhaustion, im dłużej walczysz, im większe straty ponosisz i tak dalej, no to się męczą. Dobra, skipimy durę, zobaczymy co zrobi ta gigantyczna... Oho, czyżby nas atakowali? Nie, czmychnęli. Zobaczymy jak AI sobie radzi. Bo tam ta ruska armia ewidentnie powinna nas chyba zaatakować, ma zdecydowaną przewagę, chyba że tam się może boją Teutonów z drugiej strony. Oni się wycofują do Mińska. A reszta army stoi. Ciekawe. O nie, idą. Dobra, ja jednak działa, bo przez chwilę liczyłem, że może się pobagują. Idą dwie pełne carskie armie, cholipka. I Włosi już mają dwie armie w Wenecji przygotowane. A jeżeli nas za... O, bitwa jutlandzka. Niewielka, wygrana. Dobrze, że walczą. Inwazja na Togoland w Afryku kolonialnym. Dobrze wiedzieć, event historyczny. Nie wiem, czy to jakoś wpływa na rozgrywkę Niemcami. Imperialna ekspedycja. Pierwsza próba przekroczenia Antarktydy od północy, tak? Znana jako Imperialna Transantarktyczna Ekspedycja. Prowadzona przez Ernesta Shackletona. Ciekawostka. Dobra, nie będziemy całości czytać, bo to nas nie dotyczy bezpośrednio. Bardziej nas dotyczy to. Czy możemy... Gdzie jest nasz samolocik? Akurat nasz samolocik poleciał, ale ten samolocik ma duży zasięg ruchu. Czy moglibyśmy na przykład... A ty nie możesz sabotować tej armii, ty możesz ją tylko infiltrować. To podleć samolocikiem, porób zdjęcia z góry, żeby zobaczyć, co tam oponenci mają. Czy my wiemy więcej? Byś musiał zinfiltrować, nie? Masz 40% szans, że zinfiltrujesz. Jak ci się nie uda, to lipa. Franz Malyna. Malyna, słuchaj! Panie Malyna, próbuj! Kurde, no dobra, może nie zespotował, ale udało mu się wycofać, nie ustrzeli go. No dobra, możemy spróbować striggerować bitwę z armią oponenta. To jest polski oddział? Polski Legion! Polacy górą! Polski Legion będzie bił Boskali po Keskach. A tu mamy bośnio-hercegowiński Legion. Ale fajnie. Nice. Tylko musimy teraz dobrze stoczyć bitwę. Moglibyśmy ich zaatakować. Co prawda nie połączymy oddziałów, bo oni tutaj przecięli szlak handlowy. To jest akurat fajne było w Napoleonie, że były te duże takie strefy wpływów armii. W takiej sytuacji, jeżeli chcemy połączyć armię, to faktycznie musimy gdzieś naokoło biegać krzakami, a jak nie, to trzeba będzie mądrze ich rozstawić, zaatakować. Dobra, i jak ty go zaatakujesz z tej strony, to mamy posiłki. Dowodzi Wiktor Dank von Krasnik, z drugiej strony mamy Nikołaja Rudzkiego, ale ty masz artylerię. O Jezus. Ale chłop ma artylerii. No dobra, to walczymy. Pierwsza duża bitwa naszych czasów.
z armią carską, to tą artylerię trzeba będzie pojechać, koniecznie. Polski Legion na ochotnika pobiegnie, zgasić ruską artę. Mogłem jeszcze więcej oddziałów ściągnąć z miasta, z kamieńca, ale jak tam zostawiłem, niech się odnawiają. Ej, ciekawy jestem, zobaczymy jaka jej sobie będzie radzić. Minus jest też taki, że my musimy czekać na nasze posiłki. Jeżeli oponent chce się bronić na tych dwóch wzgórzach, to spoko, my w międzyczasie rozstawimy posiłki, tylko że my jesteśmy pewnie od razu w zasięgu jego arty i on jest w zasięgu naszej arty. Ale problem jest to, że połowa jego armii to jest artyleria. Nie wiem jak działa, czy ruska artyleria jest gorsza, bo on miał inny jakiś wygląd tej artylerii. To jest zniszczony kościółek? O proszę bardzo, jaki ładny klimatyczny. To nie my, to złego to jemy. My dopiero przyszli na ten region. Rozpocznij bitwę. Posiłki nasze nadchodzą, świetnie. Rozstaw naszą piechotę. Artylerią strzelaj po flance oponenta. Oj, chyba teraz za cicho. I jedynym zadaniem naszej kawalerii jest przekraść się na tyle blisko na plecy oponenta, żeby uciszyć mu działa. No właśnie. O kurde, lecą te pociski. Lecą te pociski. Oj, 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 oj. I wszystko po kawa... O Jezus. Oj, jajcie, oj, jajcie. Mamy mniejszą armię? Wszystko po kawalerii. Ej, rozjedź tą kawalerią. Rozsuń się. Nie spanikujcie! Jesteście naszym jedyną kontrą na tych... No dobra, dużych strat nie ponosicie, tylko moralki padają. Weź ich roztenteguj. Jaki skoncentrowany ostrzał wróg rzucił. To nie jest dobre. Musimy się przekraść do tej artylerii. Nasza artyleria niech asekuruje kawalerię. Która, dobra, rozciągnąłem, a szkoda, że nie da wam się luźnej informacji odpalić. Dopiero pierwsze oddziały z tamtej strony mapy wchodzą. Chodźcie tu i potem tutaj zakręcicie. Wróg posyła piechotę i tu mamy pierwsze oddziały kawalerii. No właśnie, tylko że wróg ma własną kawalerię i może nas skontrować swoją jazdą. Panie! Atakują kurde. naszego generała! No po generale to nie. Weź go schowaj w krzaczki. Dobra, wróg przerzucił swoją artę na naszą artę. Nie wiem, czy to będzie celne i adekwatne. Chociaż jakieś straty ponosi. Ej, no porąbana ta ruska arta, my to przegramy. Ja tam nie wjadę kawalerią, to jest GG. GG. Pierwsza bitwa przegrana duża. I cała nasza armia na flankę wschodnią praktycznie przestanie i z kamieńca trzeba będzie się ewakuować. Te posiłki tak wolno wchodzą, tak daleko. Dawaj od razu na pole bitwy. I dawaj też od razu na pole bitwy. Ależ tam artyleria siecze. Dobrze, że po piechocie nie wali. Dobra, jeżeli tu nie ma... Trzyma jeden oddział. Dobra, od razu z łapy szarżujecie na nich. Od razu. Od razu z łapy szarżujecie. Artylerią. Czy ona będzie miała stąd zasięg? Nie wiem, na moje musisz troszeczkę podjechać. Spróbujcie tu szybko podjechać. Możecie szybko jechać, nie możecie. Także na razie nasza druga artyleria do walki nie wejdzie. Szkoda, że tego wzgórza nie mogliśmy rozstawić. Ty no, boli to co oni robią. To co oponent robi, to boli. Dobra, pierwszy ostrzał. Nasza piechota może prowadzić. Wy macie jakieś... Szkoda, że nie widać, który to był polski legion. Gdzie Polacy walczą? Czy Polacy są chyba w tej posiłkowej armii. Wszystko są imperialni prosto z Wiednia. Dobra, druga arta jedzie. Weź ją rozstaw tutaj. Macie jeden oddział kawalerii do asekuracji. Od razu się wbijać w artylerię oponenta. Tu chyba coś bardziej po swoich niż po naszych strzelali. Hehe. Dobra. Kawaleria wroga jedzie. Czworoboków nie umiecie stawiać. To już nie te czasy. Zmasowany ostrzał spowoduje, że zaraz może jeden oddział piechoty im spanikuje. Rzućcie teraz ostrzał artylerii... Nie wy. Ostrzał artylerii tu. Co to za potyczka? O, wy już wjechaliście, świetnie. Pierwszy oddział wjechał, jedźcie dalej. Jedźcie dalej jak najszybciej. Kolejne oddziały kawalerii będą dobijać to, co zostało. To jest myśl. Obróć. O Jezus, jaka salwa. W ogóle w nich nie strzeliliście. Zaboli. Zaboli. Myślałem, że jak dojadą, to nic im złego się nie stanie. Ciągnij tą artylerię.
Wyjeżdżać tu. Nasi ludzie uciekają, panie! Co? O kurde, ty, jego kawaleria wjechała w naszą kawalerię. Nie zauważyłem. Ależ oni nas tutaj masakrują. Podoba mi się zachowanie oponenta w tej bitwie. Bardzo mi się podoba zachowanie oponenta, bo nie jest łatwo. I poza tym, że robimy fatalne błędy, bo całkowicie się skupiliśmy na tym, żeby wyeliminować artylerię oponenta. Spróbuj wjechać w wrogiego generała. Ciśnij tę kawalerię. Bardzo dobrze. Poradzicie sobie? Kurde, może generała tutaj podsuń. Żeby nasi nie spanikowali. Dobra. Pogrom. Pogrom rosyjskiej arty. Tegom chciał. Tegom chciał. Nasi ludzie uciekają, Cicho! panie! Walczyć! Odprzodkuj te działa. Nasi ludzie uciekają, panie! Cicho! Nie denerwuj mnie. Wal artylerią po tej piechocie. Generałem cofaj, żeby nie dostał gdzieś randomową kulką. Wow! Ja myślałem, że ruskie mobiki to będą ruskie mobiki, ale to okazało się, że to my jesteśmy mobikami. Dobra, Poliaki przyjdą, to ogarną. Oni mają bonusy do walki z ruskimi. Robimy drugą linię obrony. My przypaliśmy pół armii, a Ruscy stracili de facto całą armię. Dobra, teraz będą nasze linie artylerii szarżować. Czy jeszcze walczy jeden oddział piechoty? Wytrzymać! Koncentracja artylerii tu. Ale szrapnele latają. Szkoda, że cała kawaleria uciekła? Ty, ta piechota się trzyma. Drugi regiment Imperialnej piechoty wytrwał na polu walki. Większość uciekła, oni zostali. Ale strasznie szybko nasi popadali. Tu celować. Patrz jakie zgrupowanie. Celuj! To miejsce. Gdzie jest nasz generał? Tutaj schowany. To jest trochę... Ty, czemu wy już tracicie moralki na podejściu? A, bo wy się zmęczyliście podejściem. No cóż, jest jak jest. Jeden z naszych oddziałów zużył całą Co ty amunicję, gadasz? panie! Wam się amunicja skończyła? No to na bagnety. Oj, to mi się nie podoba. Chwilę walczymy i oni całą amunicję zużyli. To jest niepokojące. Mało amunicji i że mało. Cały oddział poległ, panie. A kto ciebie pytał, czy cały oddział poległ? Posiłki nasze w końcu dobiegają. W końcu, spóźnione i to dramatycznie spóźnione. Dawaj kolejny oddział piechoty. Koniec panikujcie, dajecie radę. Już niewiele ich zostało. Możemy to wygrać. Prawda? Drugi pieszy regiment. Nie dość, że wytrwał na polu walki, zużył całą amunicję, to teraz do artylerii dobiegł. Po generale! Salwa! Ubić ruskiego generała! Nasz tak praktycznie na jedną salwę padł? To może wrogi padnie i spanikują. Patrz jak padają, jak zające. Kicające. Dobra, jeszcze ich tak fajnie ustawiłem, żeby byli osłaniani przez wzgórze. Zabiliśmy ich generała, panie! Dobrze. Teraz muszą ulec! Dobrze, bardzo dobrze. O to chodziło. Dawajcie na bagnety, na artylerię. Proszę bardzo, jaki ostrzał szeregami. Ci tu na wzgórzu, na skraju lasu prowadzą ostrzał na ostatnie oddziały oponenta. Ale fatalne straty. Jeżeli wszystkie bitwy tak będą wyglądać, to szykuje się piękny Great War na wyniszczenie. Oj, piękny Great War się szykuje. O, piękne to będzie. Zaprawdę powiadam wam, piękne to będzie. Spróbujcie tych na wzgórzu ubić. Tu jeszcze jakiś oddział wyciągnęli, a mi się chyba też amunicja skończyła, bo szarżują. Czemu wy tak nie trafiacie? Nasza piechota jest tak słaba, czy o co chodzi? W porównaniu do ruskiej? Nie mów, że skraszowało po takiej bitwie. Jacie. No nic, powtórzymy bitwę, ale no byłem gotów tam pocić dalej, no ale skoro skraszowało, to teraz mając doświadczenie, jak tutaj wyglądają bitwy, rozegramy to jeszcze raz. Oczywiście większość bitwy, żeby nie powtarzać, ale no przynajmniej przy mniejszych stratach, więc może te krasze aż takie złe nie były. Ale ta ruska kanonada nadaje. Kurde, my już tam wygrywaliśmy bitwę. Wystarczyło dobić te ostatnie oddziały. Kurde, jaki pojedynek artyleryjski, znaczy kawaleryjski, o to wzgórze machnęliśmy. Nie, mam wrażenie, że nasza piechota ustępuje ruskiej piechocie i nasza kawaleria zdecydowanie ustępuje kawalerii... O, dobrze, żeście ich ściągnęli, bo myślałem, że po naszej kawalerii walną. Ustępują też piechocie, także... Wszystko wydaje mi się, że mam gorsze. jeden są lepsze, to mamy dowódców lepszych, bo to my dowodzimy tą armią. O, wygraliśmy pierwszy ten. Spróbuj w nich teraz wjechać, zaszarżować. Wystrzelajcie po kolejnym oddziale. I tu mamy oddział, znowu Dragonerii.
Spróbujcie w nich wjechać i strzelać. O właśnie, pyk, salwy. Te salwy są miażdżące. I teraz ustawiłem się od razu tu, gdzie posiłki wchodzą, bo faktycznie one strasznie długo wchodzą na pole bitwy. Co powodowało, że my przez dłuższy okres czasu walczyliśmy de facto jednym. A weź może jedź naokoło już i wjedź w kawalerię wroga. A te dwa świeże oddziały niech się strzelają z oponentem. Dobra, mamy przewagę w końcu. Zdobyliśmy pojedynku kawaleryjskim oto wzgórze. Na tyle przewagę, że już dobijemy ich z łapy. Znaczy z szably. A ten osłabiony oddział niech wjeżdża im na plecy. Ale porąbana bitwa. Jeżeli wszystkie bitwy będą tak wyglądać. A co jak przyjdą jakieś Nasi armie... ludzie uciekają, panie! Armie francuskie czy Wielkiej Brytanii, gdzie nie będzie... Ale piękne miejsce, żeby artylerią siekać. Strzelajcie tu. Strzelaj tu! I to gęsto strzelaj. Piękny wąwóz. I wy wjeżdżajcie tu, pyk. I wy wjeżdżajcie tu, pyk. Trzeba upolować wrogiego generała, który znalazł się w centrum. Po szrapnelach, gęsto, często tutaj. O tak. Pięknie. Bronimy tego lasku. Ty no, jak kawaleria przegrywa z obsługą działa? Co to w ogóle ma być? No i to mi się nie podoba. Fajna szarża na bagnety, ale że im się tak szybko amunicja kończy. Chwilę postrzelali, już się amunicja kończy. Szkandal. I na bagnety trzeba biec. To jest ciekawy pojedynek. Nie wiem, jak oni się strzelają z tego wzgórza. A, bo oni się wycofali. Wcześniej tutaj byli. Patrzcie, jak żeśmy obronili to przejście. Podoba mi się. Skoro pobiegli na bagnety, niech cała artyleria wali w ten piękny oddział na Nasi wzgórzu. ludzie uciekają, panie! Piękna szarża. No jak nie macie amunicji? No co ja mam z wami zrobić, jak nie macie amunicji? Możecie przestać walić tutaj, gdzie 3 nasze oddziały walczyły na bagnety. Oni specjalnie to celowali. No patrz, znowu dalej strzelają. A klikałem tu. Nie, oni lepiej wiedzą, no co tu się działo. To nasza artyleria. Jeden z Biegnijcie naszych dalej. oddziałów zużył Kurde, całą nie denerwuj amunicję, mnie. panie! Aha, i to ci, co na wzgórzu, no to szarżujcie sobie dalej. Zwycięstwo, ale za jaką cenę? O rany! O jejciu. Straciliśmy 1200, oni stracili wszystkich. Bitwa sierpień 1914. Jeszcze jedna taka armia stoi. Odwrót! Aha! Odwrót. Zdecydowanie odwrót. Dobra, na czym my tu skończyli? Bitwa. Przechwycili nas tą niewielką oddziałem. Ciekawe, w ogóle polski legion nie zdążył na bitwę, tą krwawą bitwę o Kamienie Podolskim. Cóż, jest jak jest, myślę, że tutaj na automacie sobie poradzicie. Dobijecie oponenta. Większy problem jest taki, że wy nie możecie się wycofać ani połączyć. Plus jeden do dowodzenia. Jeżeli ta armia carska nas zaatakuje, to jest duży problem. Jeszcze te mizerne uzupełnienia na dopiero co zajętej prowincji. No cóż, jak będzie okazja, to oczywiście będziemy się cofać. Rzucimy chociaż piechotę i kawalerię do generała, żeby się odnawiali. O, pięknie. Przynajmniej piechota będzie na polu bitwy. Idealnie. Artylerię nie wciśniemy. Tutaj chociaż polski legion, zobaczymy. W ogóle polski legion czym się różni? 257? Tak, ma więcej celności. Więcej celności i dużo większe moralki. Więc w razie czego będzie na pierwszej linii frontu. Biednie Polaki będą za Kaisera walczyć. Przerzuć jeszcze może oddział jegrów. Samolocik w razie czego lata. Może to nie są... Ewentualnie możemy podciągnąć większe wsparcie. Zróbmy tak, że wyciągniemy wszystkich, którzy nie potrzebują uzupełnień. Tu na razie wyłączymy podatki. Tak czy siak będą zamieszki. I podrzucimy te siły. Może zniechęcimy oponenta liczebnością od ataków. Ta druga armia nie nadejdzie, nie? Więc tu im została na razie jedna. Dobra, mamy 1400 szekli. Będziemy dalej inwestować na rozbudowę korów i naszych prowincji jak najbardziej bezpiecznych. No powiedzmy, rozbuduj tę farmę i skipniemy turę flota w poszukiwaniu oponenta. To jest flota włoska. Kurde, jakbyśmy abordaż zrobili i przejęli handlówki. Przepłyń tędy, tu wrogi szlak handlowy. Niewiele, jak będzie jakiś bogatszy, to możemy poplądrować. Na przykład tu możemy wpłynąć, plądrować. Skipnij turę. Bitwa, brateńku, serbskie siły zostały przechwycone przez naszą armię w okolicach Bośni, Hercegowiny. Myślę, że tu już pójdzie zgrabniej, łatwiej, mamy przewagę, więcej piechoty, więcej artylerii, dwóch potężnych generałów. Po wrogiej stronie, po serbskiej, ciekawostka, dowodzi Radomir Putnik. Także bitwa z Putnikiem. Co ty gadasz? My bronimy przeprawy na rzece? O Jezus, ale to będzie bitwa.
Ależ to będzie bitwa. A powiedz, nasze oddziały są okopane? My mamy... nie mam, myślałem, że jak mamy okopanie... Ty, tu jest most? Tu jest most. Czy wróg może przekraczać rzekę? Kurde, nawet nie wiem, jak w Napoleonie bitwy morskie wyglądają. Czy to jest przez rzekę, czy tu na pewno jest przeprawa? Dobra, czyli są co najmniej 2 przeprawy przez rzekę, które musimy pokryć ogniem artyleryjskim i piechoty. No cóż, to będzie równie ciekawy pojedynek. Jestem ciekaw jak AI się zachowa. Rozpocznijmy bitwę i wróg stoi daleko, daleko. To on jest agresorem w tej bitwie, jeżeli pamięć nie myli. Bo to on próbował się przeprawić przez rzekę. Zobaczymy, co będzie robił. Jakby co, mamy 2... Widzicie mi mapę, widzicie? Mamy 2 przeprawy obsadzone przez piechotę, artyleria w centrum. Jeszcze ładnie jesteśmy ukryci w lesie, żeby unikać ostrzału nieprzyjaciela. I widzę, że nasze szrapnele gdzieś tam już kąsają serbską piechotę. Żeby nie było, ta armia musi zmasakrować Serbię, serbskie armie, zająć Belgrad, a potem być gotowa na odpieranie wojsk włoskich. Ale padają. Padają od tych szrapneli wybuchających nad piechotą. Nice. Pięknie. Teraz to z tej strony moglibyśmy naszą kawalerią spróbować się przeprawić. Gdzie jest most? No właśnie tutaj. Na przeprawę mostową zostały poszczególne oddziały, czyli wróg zdecydował, że będzie atakował tutaj. Tu, gdzie jest płytsze miejsce rzeki, gdzie mógłby z buta przejść, bo tu jest zbyt głęboko, tylko w tym miejscu można by atakować. Też zgromadził swoją artylerię. No, tu mamy na razie 5 oddziałów, 6 oddziałów piechoty brojącego przejścia w ogniu krzyżowym. Piu, 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 piu. Po krzaczkach się strzelamy. Szkoda, że nie ma jakichś tych pocisków napalmowych zapalających. Byśmy te krzaki brzozy im wypalili do gołej ziemi. To możemy przerzucać więcej piechoty na prawą flankę, przez centrum na prawą flankę. Hop, 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 panowie. I wy też zdecydowanie już możecie biec. I artylerią cały czas tutaj przy zmierzających jednostkach. A tutaj jest rzeź, w tym lasku jest rzeź. Tu polegnie trzon serbskiej armii. I jeszcze mają dziś jedną armię, ale tutaj ładne straty im zadamy. Dobrze, żeśmy ich złapali na bitwie rzecznej. Wy jesteście w zasięgu, nie? Strzelacie, strzelacie. Bardzo dobrze. 9 żeśmy zmasakrowali całe oddziały. Całe oddziały oponenta zostały wyrżnięte. Niech część naszej piechoty już mostem przeprawia się na drugą stronę. Kawaleria szybko pomoże wyczyścić ten brzeg rzeki, bo widzę, że tu się nasza piechota zaczęła się strzelać. Stańcie też na brzegu, żeby mieć wrogą piechotę w zasięgu. O Jezus, jak ta piechota to jest ich 27 i tak was zmasakrowali ostrzałem? Olejpka. Dobra, ale powinniście dojechać i zmiażdżyć wroga. Artyleria niech cały czas wali w tych jednostkach, które próbują się przeprawić tam brodem. Dobra, to w ogóle jacyś piechota podjazdowa, jacyś jegrzy serbscy byli. Szturmujcie dalej na wrogą piechotę. Że ten ostrzał nie będzie potrzebny, ale jeszcze prowadźcie. No i A zostanie... ci ludzie uciekają, panie! Czemu nasza kawaleria panikuje? Jak Ruscy wtedy nas wjechali w tej bitwie, to cały oddział piechoty nam się łamał i cała flanka zaczęła się zwijać. A tutaj my się odbijamy od wrogich jednostek. Nie wiem, czy my coś źle robimy. Nie wiem, czemu nasza kawaleria jest tak słaba. Przebiegliście przez ten most? Świetnie, to jak przebiegniecie, to jeszcze będziemy musieli artylerię wroga jakoś zdobyć piechotą, bo kawalerii to już za mało zostało, żeby szturmować. On ma tam generała. Te jednostki generalskie tu też są mocne, w sensie bardzo podatne na ostrzał, ale w walce z kawalerią to generałowie sobie nieźle radzą, z tego co zauważyłem. No i sam oddział, 1 dragonów. Ludzie są zmęczeni, panie. Muszą chwilę odpocząć. O, jak ich koszą! Jak koszą tą kawalerię! Jacie! O ty, bo my na flance mamy oddział piechoty. Weź ich obróć. Szybciut. Szybko! Hop, 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 hop! Raus! Verfluchte bandyten, szybciej biegać. Ten oddział piechoty ich dogoni, znaczy dobije. Was też przedstawimy. Pyk. Co tam zostało do obrony dział? Generał i tego. Dobra, myślę, że możemy chyba naszą kawalerię już rzucić do walki. Na razie zaczniecie od generała. Może akurat padnie w salwie. I cała piechota też już może się przeprawiać. O, ty, karabiny się naprawiły! O, jakie gewery mają. Chociaż nie, oni mieli co? Austro-Węgry miały manisiery? Manisiery chyba. Nie wiem, nie znam się. Ale już karabinki działają.
Mucio importante, może trzeba było przeładować Giercuniaci, od razu z bagnetami idą. Czwarty regiment piechoty. O, tak, tylko bardziej po swoich niż po naszych strzelać. Bardziej po swoich niż po naszych. No, kawaleria zaczęła strzelać, bardzo dobrze. Przenieść teraz ostrzał na redutę artyleryjską oponenta. No tutaj wszystko zmiażdżone, także piechota też niech już do przodu szturmuje. No i ostrzałem wroga... Tak, wróg też ma. Co oni mają? Pistolety? Z czego oni strzelają? Ale tu się ziemia trzęsie. Oni mają... Rewolwery macie, dlatego tak dobrze ta kawaleria generalska działa. Gdybyście tu artylerią trafili... Tu byście artylerią trafili, nie tu, tylko tu. Po prutniku. No, oddział kawalerii panikuje. O, ale piękne, jakie celne. Tylko szkoda, że strzelacie po artylerii wroga, a nie po generale, jaki był rozkaz. Ty, ten chłop doznał bezpośredniego trafienia. Ten powiedział, pierdziele, biegnę w szturmie, a jednak ja żartowałem. O nie, koniki to zostawcie. Koniki zostawcie. Tylko, gdzie jest ten wrogi generał? A, tu, w krzakach się schował. Kurde, ty, bezpośrednie praktycznie trafienia, a ci stoją ci serbscy generałowie. Dobra, poślemy naszych dragonów do szturmu. Tu już piechota niech zajmie ostatnie działa oponenta. Artyleria Ludzie są zmęczeni, panie. niech przestanie strzelać, bardziej wali po swoich niż po naszych. Generał został sam na polu bitwy. Nie ucieka, a to nasza dragoneria szarżuje. Znaczy właściwie husarzy chyba. Dragoni. Nie brać jeńców. No. Ubić wrogiego generała. Nie dać mu uciec. Dobrze, Polek. Wrogi generał Polek. Radomir Putnik. No i takie, panie Franciszku, melduje wykonanie zadania. Piękna bitwa. Gdzieśmy 600 stracili, chyba że jak się tam na tej przeprawie rzecznej broniliśmy. Może faktycznie nie dobiliśmy całej armii, niedobrze. Oni tu w ogóle mają uniwerek blisko. Ty, jak zajmiemy Belgrad, dostajemy kolejny uniwerek. Kolejny uniwerek na start to mucio ważne, bo to można 2 techy naraz badać. Mucio importante wiadomość. O, flota brytyjska. A, panie Kaiserze! O Jezus, o, zniknęli nagle. I pytanie, czy ta carska armia nas zaatakuje? Jeżeli tak, to się cofamy. Oni obeszli i podeszli pod kamieniec. Kolejna armia idzie pod kamieniec. Sztrajki, żamieszki na Wołyniu. Tu już chyba nie mają tyle artylerii, można by z nimi walczyć, tylko że mamy uszkodzone armie. Raport budowlany, fajnie, że się pobudowało. Otwarto kanał panamski. Jedni na starym kontynencie walczą, a inni zbijają na tym biznes i szekielki. Właśnie, a propos szekli, czy my możemy podnieść podatki na jakiś znośny poziom? Oczywiście, że jak podniesiemy podatki, to mniej będziemy z podatków zarabiać. Niesamowite. No w jednym razie czego powstaje armia, która będzie musiała jakoś zatrzymać Włochów. Nie wiem, jak my to zrobimy. Patrząc, że oni mają jeden front tylko i mogą tu wszystko ładować. A my, mimo że pokonaliśmy jedną armię serbską, to jeden oddział kawalerii straciliśmy. Teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie zaatakować to, co zostało. Bo nie mamy uzupełnień. Dobra, no biegniemy, w razie czego będziemy uzupełniać się, ewentualnie odciągać wojska wroga tym małym podjazdem. Spróbujemy ich odciągnąć od stolicy. Ile mamy? Mamy 1700. 1700 szekla naszego cesarskiego powoduje, że niewiele możemy rekrutować, niewiele możemy budować. A przydałyby się inwestycje. I to zdecydowanie. Ta kolej się zbudowała. Jeszcze jedną turę. Żeby kolej rozbudować. Możemy zupgrade'ować City Council. Dobra, buduj na razie co się da, żeby podnieść dochód i zwiększyć zadowolenie. Nie wiem, czy się stąd nie wycofamy. Ewentualnie możemy piechotę osłabioną wymienić na lepszą. I stoczyć bitwę, bo kawaleria nie naruszona. Znaczy artyleria nie naruszona. Tylko oponent tak stanął, że my się do miasta nie wycofamy. Wycofając się do miasta, striggerujemy bitwę z oponentem. Etap bardzo niedobrze. Ale tak chyba zrobimy. Połączymy oddziały na ile się da. Ściągniemy więcej artylerii. I zmiażdżymy wrogą armię. Chodź tym naszym fikuśnym samolocikiem.
28% szans. O, udało się zinfiltrować wrogą armię. Dobra, na szczęście mamy tylko dwa oddziały artylerii, dużo kawalerii. Kozaccy lansjerzy, szarża plus 40. Właśnie, może oni mają po prostu... Ci mają 45 szarży. Mele atak 6, defensywa 11, kozacy mają... Nie no, ci kozacy to jakaś papierduła. Dragoni. Ale stoczymy kolejną bitwę. Stoczymy kolejną bitwę, ale to w kolejnym odcinku, także tutaj wam podziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Dziękuję za oglądanie do końca. Trzymajcie się następnego. Cześć, cześć.